Witam w części drugiej dotyczącego obrazu Lady. Tutaj pokażę, jak sobie przygotowuję pracę do wylepiania, czyli sprawdzanie i segregowanie diamencików. Tutaj również pokażę inny sposób, w jaki zaczęłam opisywać swoje pojemniczki, tutaj woreczki strunowe, i zaproponuję też dla Was pomoc w takiej metodzie, jeżeli Wam się spodoba, jeżeli będziecie mieli na to ochotę. Wszelkie informacje oczywiście będą opisane również na dole pod filmem, jak również linki do materiałów, które tutaj używam. A teraz zaczynamy. Jest mój kartonik do układania woreczków i pinceta, którą używam, a teraz zajmę się koralikami. Otwieram opakowanie. Mam tutaj indeks i koraliki, które na razie odkładam, a tutaj na spisie będę sprawdzać ilość rozpisanych tutaj poszczególnych woreczków. To jest ta ilość. Z tym, co faktycznie jest i czy mi się to zgadza, bo tu mam numer koloru, a tu mam ilość, która jest potrzebna do wykorzystania w sztukach na płótnie. I symbole, którymi chciałabym opisać woreczki. Wcześniej swoje pojemniki, woreczki opisywałam długopisem, a teraz, chcąc poprawić jakość i wizualność, zaczęłam stosować taką drukarkę do naklejek. Zakupiłam ją tradycyjnie dla mnie na AliExpress. Działa ona na Bluetooth i programowanie robię na swoim smartfonie. Od razu w pakiecie dokupiłam sobie dodatkowe rolki z naklejkami, bo wiedziałam, że będę tego używać i to nie tylko akurat do haftu diamentowego, ale również na przykład do opisywania zdjęć czy pojemniczków z przyprawami w kuchni. Na pierwszy rzut oka wydaje się trudnym w obsłudze program, który tutaj ściągam sobie w formie aplikacji na smartfon, ale tutaj pokażę krok po kroku, jak programuję sobie właśnie naklejki z symbolami i co mi ułatwia w tym pracę. Zaczynając, klikam na plusik. Otwiera mi się wtedy tablica z ustawieniami. Warto sobie te ustawienia albo zapamiętać, albo zapisać, gdyż tutaj ustawiamy i rozmiar papieru, i pozycję, w jakiej się drukuje nasz symbol, bo możemy obrócić go pod różnym kątem. Jaki jest typ papieru, to wszystko jest zapisane na opakowaniu papieru, który dokupujemy. I takie właśnie ustawienia są do tego papieru, który ja mam i który tutaj widać. Następnie zatwierdzam czerwonym przyciskiem. Wyświetla mi się teraz miejsce, gdzie ustalam, co będzie nadrukowane na naklejce i w jaki sposób. Klikam tutaj 2 razy w to pole na szarym. Wyskakuje mi pasek z tym, żeby wpisać tu sobie treść tego miejsca. Ja wpisuję 823 numer. Zatwierdzam. Na pasku wielkości plusikiem powiększam sobie do 22, żeby mieć równo. Tu, gdzie są 2 strzałki, zmniejszam to pole i przesuwam w miejsce, gdzie chcę mieć je umieszczone. Klikam w szare.
I przesuwając tutaj planszę na drugą tą kropeczkę, otwieram sobie miejsce, gdzie są proponowane różne figury, które ewentualnie mogę wykorzystać, ale dla mnie jest tu tego trochę za mało i nie ma tego wszystkiego, co potrzebuję do haftu diamentowego. Bo skoro mam możliwość dolepienia do tekstu jeszcze dodatkowych elementów, to ja chcę mieć tutaj symbol moich diamencików. Próbowałam więc najpierw zrobić zdjęcie tego, co mam nadrukowanego tutaj na indeksie i mimo, że mogę to edytować tutaj w tym programie, to efekt nie był dla mnie zadowalający. Tutaj nawet na podglądzie wydruku widzę czerwone obramowanie i to jest zakres wydruku, który by się pojawił na mojej naklejce. Zaczęłam więc eksperymentować z narysowaniem tego symbolu, który chciałabym sobie dołączyć i tak to by wyglądało i to już było lepsze, więc to jest propozycja taka, którą można już zrobić samemu, jeżeli ktoś lubi rysować. Jak umieścić taki rysunek? Za chwilę pokażę. Gdyż wydruk może wyglądać w ten sposób. A ja mogę Ci przesłać szablon z takimi symbolami lub dodatkowo zrobić symbole, które są nadrukowane na Twoim płótnie, a wysłałabym je w formie szablonu w programie Canva, który jest w większości darmowy. Po zalogowaniu można pobrać ten szablon w aplikacji na telefon na przykład, bo ja tak zrobiłam, bo funkcjonuje on i na telefonie, i na komputerze. I po otworzeniu na telefonie, zapisaniu tego szablonu, masz całą listę zdjęć, czyli tych symboli, których używamy do haftu diamentowego. Kliknięciem w tą strzałkę automatycznie pobierasz wszystkie zdjęcia tutaj zawarte. Link do programu Canva umieszczam na dole w opisie. Jest tam również link do wirtualnej kawy, którą, jeżeli mi sprezentujesz, ja chętnie odwdzięczę Ci się właśnie takim szablonem. W komentarzu tylko przy tej kawie napisz szablon i będę wiedziała, o co chodzi. Wirtualna kawa jest darowizną, więc to od Ciebie zależy, czy to będzie latte, czy cappuccino. Jeżeli mam już w swoich zdjęciach na telefonie zgromadzone symbole, jakie chcę przypisać do numeru, to teraz klikam w Image, czyli zdjęcia, obrazy. Wybieram album i tu szukam odpowiedniego symbolu. Tutaj ten będzie. Complete. Zatwierdzam. U góry strzałką zatwierdzam i on mi się wyświetla. Ja sobie go zmniejszam dodatkowo, bo akurat taką mam fantazję. I wciskam print, drukuj. Pokazuje mi się czerwona obwódka, czyli tak jak będę widziała na tym papierze wydrukowane. Wciskam drukuj i poszło. Teraz wciskam u góry krzyżyk, żeby wyjść z tego. Klikam sobie albo na save, czyli zapisz. Potwierdzam, bo chcę mieć każdy symbol zachowany, ewentualnie później zmienić tylko numer. Cofam strzałką i zapisują mi się wszystkie te symbole, które użyłam. Wchodząc później w taki jeszcze raz symbol, mogę zmienić jego numer, klikając 2 razy, jeszcze raz 2 razy
I znowu wyskakuje mi tutaj miejsce, gdzie mogę wpisać i tu zmieniam, wpisując później odpowiedni numer. Dalej procedura jest dokładnie taka sama. Po nadrukowaniu naklejek sprawdzam, czy ilość torebek zgadza mi się z tym, co jest napisane na indeksie. Kuję sobie woreczek. Do tego numer, który już tu sobie wydrukowałam, 413. Nalepię go tu na swój woreczek. Tu już zaczynam wykorzystywać też tackę. Szukam 413, 4 paczuszki, które sobie odhaczam, że się zgadza. Rozcinam woreczki, torebeczki, przesypuję na tackę, żeby móc to sobie wysypać do woreczka. Jest to oczywiście dodatkowa praca, jeżeli zakupimy obraz właśnie z takimi torebeczkami, a nie gotowymi, popakowanymi woreczkami strunowymi. I przesypuję. Tu jeszcze sobie zbieram to, co mi wypadnie, zamykam i odkładam do mojego kartonika. Przechodzę do następnego numeru i każdy po kolei w ten sposób potraktuję. Tu mam, bardzo słabo widać, 30, 42, 30, 42, to jest to, 6 paczuszek, zgadza się. I dalej robię ze wszystkimi torebeczkami i kolorami diamencików dokładnie tak samo. Sprawdzam sobie ilość, żeby mnie nie zaskoczyło w trakcie wylepiania, że czegoś brakuje. I doczepiam nalepki z symbolem, żeby łatwiej wyszukiwało mi się danego koloru przy wylepianiu. I to tyle w tym odcinku. W następnym pokażę już, jak wylepiam. Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam, zadaj je w komentarzu. Bardzo chętnie odpowiem właśnie przy okazji następnego odcinka. Mam nadzieję, że ten filmik o drukarce do naklejek Ci się spodobał i również sama drukarka. Powiedz mi też, co o niej myślisz, a może masz taką samą w domu. Za dzisiaj dziękuję, że jesteś ze mną do końca i zapraszam po więcej.